Kurczę, musi być dobra, co Batka? No raczej tak, skoro tu jest tyle ludzi, to musi być dobra. Kochani, jedziemy na dalsze zwiedzanie. Już jest godzina 14. Jesteśmy pod Agrafort. Jest to potężna twierdza z czerwonego piaskowca w Agrze, wpisana na listę UNESCO. Zbudowana w XVI wieku przez cesarza Akbara, była przez lata faktyczną stolicą Imperium Mogołów. Mury mają 2,5 km długości, a wysokość to 20 metrów. Leży nad rzeką Yamuna, gdzie są fosy z potężnymi bramami. Wnętrze kryje pałace, dziedzińce, meczety, sale audiencyjne, czyli po prostu pełnoprawne miasto w mieście. I teraz tak, ten, który wymyślił sobie Taj Mahal, czyli cesarz Shah Jahan, został uwięziony w tym forcie przez własnego syna i ostatnie lata życia spędził w pałacu Musaman Burj, tak? Skąd patrzył na Taj Mahal, czyli grobowiec swojej ukochanej żony Mumtaz Mahal. I teraz ciekawostki. To siła, władza i kontrola. Idziemy się sami o tym przekonać. Na terenie pałacu mieścił się harem Akbara. Jeden z historyków napisał, że mogło tu być ponad 5000 kobiet i każdej z nich Maharadża dał osobne mieszkanie. Była to delikatna sprawa i wymagała sprawnej organizacji. Do służby w haremie wyznaczono cnotliwe kobiety i godnych zaufania oficerów, a harem był starannie strzeżony. Przepiękna twierdza, przepięknie zdobiona, z czerwonego piaskowca. Pięknie to wszystko wygląda. Oszałamiająco. A, Batka podziwia. A co ty podziwiasz? Taj Mahal, kochani. Zobaczcie, Taj Mahal Batka podziwia. Podziwialiśmy dzisiaj rano z bliska, teraz podziwiamy z daleka. Będziemy jeszcze raz podziwiać dzisiaj. Też trochę z daleka, ale z innej perspektywy. Po drugiej stronie rzeki, naprzeciwko Taj Mahal, To właśnie my tutaj się zbliżamy do tego miejsca, tak? Po drugiej stronie rzeki Yamuny jest przepiękny widok, jeżeli chodzi o Taj Mahal. I tam są ogrody, przestrzeń taka ogrodowa. Jest to historyczny ogród zaprojektowany przez Mogołów specjalnie z myślą o widoku na Taj Mahal. Także i oferuje jeden z najpiękniejszych panoramicznych widoków właśnie na cały Taj Mahal.
I ponoć najpiękniejsze są właśnie wschody i zachody słońca. A zbliża się zachód słońca, a więc idziemy. Idziemy tam, żeby podziwiać Taj Mahal. Nic nie pobije, dla mnie przynajmniej nic nie pobije Taj Mahal do chwili obecnej. Wszystkie te forty, nie forty, pałace są Ale które przepiękne. też należy podkreślić. Tak, że są piękne. Ja zresztą podkreślam na każdym kroku, ale dla mnie nic nie pobije Taj Mahal. Nawet żebym go miała tylko z daleka oglądać z drugiej strony rzeki, to polizę i będę oglądać. A tutaj ładnie te roślinki wyglądają, tu jest zadbane. Wszystko, nie wiemy jakie to są drzewa. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiesz? Fajnie przycięte. Nie wiesz, Beatka, co to są za roślinki? No patrz, nie wiedzieć ja. Cholera. O, Już się O. ukazuje. Zobacz. ojej. Szczęka opada. No i już bym mogła stać i się gapić. Cały czas. A stój, pani kochana, idziemy Nie, dalej. chciałabym tam trochę Idziemy bliżej dalej, tam podejść. dalej skręcimy w prawo. Będziemy bliżej. Coś pięknego. A w ogóle tutaj, nad tymi wszystkimi fortami, zauważyłam pewną rzecz. Fruwają jakieś ptaszory. Jedne trochę mniejsze, jedne trochę większe. I jest ich ogrom, po prostu jest ich ogrom. I niektóre to takie trochę wyglądają jak sępy. A te tam na drzewach siedzi mnóstwo takich jakichś krukowato-wronowatych, nie wiem, dziwne jakieś takie. Ale kolejne pięknie zadbane miejsce. Tak. I co jest ewenementem, totalnym ewenementem, przynajmniej dla mnie? Oni tu nie śmiecą. I można, kurde, można. No, nie trzeba rzucać gdzie popadnie. Więc dlaczego rzucają, kurczę, na ulicy? No nie, my tego Nie nie ogarniemy. jesteśmy w stanie pojąć. Ale może jeszcze do tego tematu wrócimy, Beata, co? Może kiedyś. Bo ja chciałam powiedzieć, że wstęp tutaj do tych ogrodów kosztował 300 rupii od osoby. Aha. Więc to są tak naprawdę śmieszne pieniądze. Ale nie wiem, czy wiesz, może pewnie wiesz, pamiętasz, ale zapomniałaś. W tym miejscu miał powstać. Co miało tu powstać? Po tej stronie rzeki? Szanowna pani? Drugi grobowiec tego Shah Jahana, No, w jakim kolorze? czarnym, Właśnie. tak. Ale mi olśniło, że sobie przypomniałam. O matko, jestem pod wrażeniem. Chciałaś powiedzieć, że ja ci przypomniałem. No ale wiesz, no co, mogłeś powiedzieć, a co tu miało powstać? No to ja mogłam powiedzieć, nie wiem, meczet. No tak, chodź, przejdziemy jeszcze bliżej i strzelimy sobie fotę. Fotę. Na co? Dobra. No i cóż, można znowu powiedzieć wow. Można. I można po prostu zapomnieć języka w buzi. I ja chyba mam właśnie cały czas, jak tutaj patrzę na Taj Mahal, to właśnie mam zanik pamięci, zanik mowy. I tutaj patrzymy właśnie z tej strony ogrodów na Taj Mahal. Przed nami jest również ta rzeka Yamuna. I moim zdaniem to Taj Mahal wygląda, jakby dosłownie stał na jakiejś wyspie. I z tej odległości widać idealną symetrię. Idealną. Zgodzisz się ze mną? Tak, z każdej strony wygląda tak samo. Tak. To nie ma, że tył, przód, nie. On ze wszystkich stron wygląda dosłownie idealnie tak samo. Tak, to wszystko jest takie równe, przemyślane, ułożone, spokojne
i fajnie wyglądają minarety. Akurat tu 3 tak widać, chyba że tam od swojej perspektywy Musiałbym dalej widać. kawałek przejść, ale tam tam nie już ma jest jak i zagrodzone. widać by było 4. Tak jak one by tak właśnie te minarety jakby pilnowały całości. A jeszcze jest jedna rzecz. Tutaj, zaraz może pokaż, są resztki starych zabudowań. I tak naprawdę taki brutalny kontrast. Nietrwałość, a tam można powiedzieć, że wieczność. Bo mam nadzieję, że Taj Mahal przetrwa wszystko. Fajne jest taka poświata mleczna, prawda? Nie, biel tego marmuru nie jest taka rażąca, tylko On taka rano spokojna. wyglądał zupełnie inaczej. Tak, on wygląda w tej chwili tak, jakby był taki matowy. Tak, a rano to wpadał czasami poprzez biel w różowy, prawda? Tak. Tak, mówią, że to jest manifest miłości, ale też kontroli, harmonii i ambicji. No coś w tym jest. Facet się postarał, trzeba mu przyznać, prawda? Tyle dzieci mu urodziła. Przy 14 zmarła, tak? Tak. Przy 14. Zobaczcie, jak grają w krykieta. Widzimy w oddali ponownie Taj Mahal, przepiękny. Ale już nie mówmy o Taj Mahal, bo dzisiaj bardzo dużo mówiliśmy o Taj Mahal. Matka, znasz zasady gry w krykieta? Ależ oczywiście, perfekcyjnie. Pewnie grałaś również. Od dziecka w ogóle Grywałaś w perfekcyjnie. krykieta, tak? Tak, codziennie. Jak byłam młodsza. W Indiach, kochani, to sport narodowy. Tutaj wszyscy grają, no może nie wszyscy, ale większość młodzieży szczególnie gra właśnie w krykieta. Tak jak mówiłem, sport narodowy, jak u nas w Europie piłka nożna, tak tutaj krykiet. Oni chyba znają zasady, nie? Ja nie wiem, kurczę, o co chodzi z tym krykietem. Ja też nie mam zielonego pojęcia. No dobra. Już mamy widzów. O, proszę bardzo. Dzisiejszy driver, jednocześnie trochę przewodnik, zaprosił nas na masala tea. No, zobaczcie, ile tu ludzi. Kurczę, musi być dobra, co, Batka? No raczej tak, skoro tu jest tyle ludzi, to musi być dobra. No to mi się bardzo podoba, to przelewanie, tak? I to nasypywanie tych różnych przypraw. On po prostu robi to po mistrzowsku. Ale się buzuje, gotuje. Ty, na się wynos to wszystko. biorą w tym tak, włosku, w rybeczkach, tak. Indie kochają plastik, prawda? Tri. Czy nie? Zaje fajna. Zaje fajna. Zostaliśmy zaproszeni przez drivera, przez kierowcę tuk-tuka, który Pycha. zasponsorował. Pycha jest po prostu.
Już kilkanaście razy piliśmy, prawda? Nie wiem, czy nie najlepsza miejscówka, nie? Jeszcze gdzieś była, ale nie pamiętam gdzie. No, już piliśmy tyle razy, że pycha. No dobrze, cóż, pijemy i jedziemy do hotelu, nie? Tylko, że kurczę, ja głodny jestem. Wytłumaczcie mi, jak oni się nie pozabijają. Myśmy nie widzieli jeszcze wypadku. Tak, ale tutaj to, co się w tej chwili zadziało, to jest taka kwintesencja tego, jak oni jeżdżą. Dlatego, że tak, jest główna droga, facet, który z nami jeździ, wyjeżdża gdzieś z jakiejś bocznej uliczki, po prostu na bezczela wjeżdża na tą główną ulicę, hamuje ruch, bo on musi się przedostać na drugą stronę. Więc ma wyrąbane na wszystko, po prostu jedzie. Ale oni się odnajdują. No tak. I co ciekawe, ojejku, oni tym trąbieniem chyba po prostu wyrażają swoje emocje, bo jakoś nie wiem, chyba że my nie widzimy tego i nie słyszymy, że tam może jakieś takie słowa Niecenzurowane padają. Padają, no. No na pewno, na pewno. Jesteśmy w sklepie z rękodziełem w Agrze. Oni to wszystko robią z marmuru. Sprzedają właśnie te wyroby, które sami tu robią. Figurki, również stoły, pamiątki, ale to wszystko jest takie robione na styl Taj Mahal. I tutaj wiemy, że często współpracują z przewodnikami i z kierowcami. No i co się właśnie zadziało w naszym przypadku? No właśnie nasz kierowca, bo już mieliśmy jechać do hotelu i nasz kierowca nas tu przywiózł. Więc to... No trochę nam się to nie podoba, nie? Nasi drodzy widzowie, przyjechaliśmy na indyjski street food. Powiedzieliśmy swojemu driverowi, żeby się gdzieś zatrzymał, bo chcielibyśmy coś zjeść. No i przywiózł nas tutaj. No i jesteśmy faktycznie pod wrażeniem, Batka, co? No jesteśmy. Ja chcę lalkę, kup mi lalkę. A wiesz, pani, wybierz sobie, kochana, laleczkę, jaką tam chcesz. On naprawdę myśli, że ty chcesz. Idziemy dalej. Chodź, szukamy jedzonka, Beata. My będziemy jedli. Będziemy jedli, Beatko, pokaż co. O, paluchem pokażę. Spring rollsy wegetariańskie. Macie przed sobą całe Zobaczcie, jakie szaleństwo menu. cenowe. 100 rupii. Czyli 4 zł. Kosztują 2 sztuki rollsów. Beata już kończy jedzonko. Smakuje, Beato? Smakowało? Bardzo. I prowadzi konwersację z naszą córką Agnieszką, która była w pierwszym odcinku. Zobaczcie, siedzi tam jak dama w kuchni. Macha, pozdrawiam was serdecznie. Kochani widzowie, kończymy dzisiejszy dzień. To był chyba na pewno jeden z piękniejszych naszych dni w Indiach. Taj Mahal. Jednym słowem, Cudo. krótko i na temat. Cudo. Dzisiaj odwiedziliśmy Taj Mahal. Jeden z 7 cudów świata. Tak. Ale indyjskiej przygody ciąg dalszy. Oczywiście jutro zmieniamy destynację, jedziemy dalej. No i cóż, zostańcie z nami, zobaczycie, co się będzie działo dalej. Zapraszamy, pojedźcie. A teraz idziemy
spać. Bo- Jest już dość późno. Ja o sobie mogę powiedzieć, że jestem kobietą upadłą. No ja upadłem. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo i dbajcie o siebie, kochani. Pa, pa. Dzień dobry, kochani. 4:30 rano. Udajemy się na dworzec i jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Indyjskie przygody, ciąg dalszy. Jak tam, matka? My jesteśmy na urlopie, rozumiecie to? Na urlopie. Nie. Agnieszka mówi, w sensie córka nasza, że jesteśmy na obozie przetrwania. Ale nie, no, w porównaniu z tym, co kiedyś żeśmy jeździli, to były obozy przetrwania. Teraz to jest pikuś, teraz to są wakacje all inclusive. Po 4 dni w jednym miejscu, takie sobie, wiesz, na luzie. Plus. Dobrze. Zostańcie z nami, oglądajcie do końca. Trzymajcie się. Kochani, zobaczcie, jak wygląda dworzec kolejowy w Agrze. Główny dworzec, Agrakant. Wygląda jakby to był jakiś okres świąteczny, co? Idziemy dalej, Backa. Idziemy na dworzec, idziemy się rozejrzeć, który peron. No i tyle. Excuse me, excuse me. Halo, halo? Mówi się. Jedziemy, cały czas jedziemy. Mniej więcej jedzie tak w granicach 128-129 km na godzinę. Więc całkiem nieźle. Warunki w pociągu też mamy bardzo dobre. 555 razy już dostaliśmy jakieś jedzenie i picie. Po prostu naprawdę tak dbają o takie rzeczy. Akurat może tutaj, bo no są różne klasy tych pociągów. No właśnie, śpi. Nieprzytomny. Najedzony, napitany i poszedł spać. Kółeczka się kręcą i lecimy do celu. Na razie jeszcze nie zdradzam jakiego. Później się dowiecie.